i powstaje nam przewężenie. Powiedzmy, że te już mają powiedzmy tam około 100 lat. Różnica. O! Poleciał. A to jest głownia do szabli husarskiej. Ona w tej chwili już jest zamówiona przez Muzeum Częstochowskie, a to może jakiś nowy model, że tak powiem, wprowadzić, który gdzieś żeśmy tam wykopali w znaleziskach archeologicznych. Proszę, i to jest prezent dla Ciebie. Podejrzewam, że jeszcze trochę ciężki. Witam Was, moi drodzy, dzisiaj ze Skowronowa, gdzie odwiedzam średniowiecznego kowala Andrzeja, który od ponad 20 lat, podobnie jak ja, zajmuje się rekonstrukcją historyczną. I powiedz nam, Andrzeju, co Ty tutaj tworzysz w tym Skowronowie? No, trzeba przyznać, że zajmuję się wszelakim rodzajem broni, produkcją. No, przyznaję, że na początkach rekonstrukcji ciężko było dostać jakąkolwiek broń, coś kutego i tak dalej. I od tego zaczęła się przygoda, czyli wykonanie prostych na początku narzędzi, a później już i miecze, szable, topory, włócznie, sulice. I w tej swojej zagrodzie kowalskiej również będziesz umożliwiał innym spróbowania tego zawodu, prawda? Tak. Jakie są Twoje plany? Opowiedz trochę. Mam nadzieję, że przyjedziecie do mnie. Będę organizował kursy. Będą to kursy, no może prawdopodobnie dla rekonstruktorów głównie. Będzie można sobie wykonać jakieś drobne przedmioty na sposób kowalski, przy czym oczywiście, że tak powiem, poprowadzę z jednego etapu do drugiego. Natomiast chciałbym, żeby to rzeczywiście było wykonywane przez Was, nie przeze mnie i żebyście mogli sobie zabrać pamiątki, tylko żebyście się czegoś nauczyli i dowiedzieli. Moim zdaniem do rekonstruktorów się wcale nie ogranicza, bo jest mnóstwo pasjonatów rękodzieła i praktycznie, powiem Ci, chyba każdy mężczyzna ma ochotę coś sobie wykuć w życiu. To jest taka atawistyczna, że tak powiem, potrzeba. No myślę, że tak. Pierwsze noże, jakie miałem 14 lat, jedynie szlifowałem, wtedy jeszcze nie miałem dostępu do kuźni. I trzeba przyznać, że kowali nie było zupełnie, no już mieli tak po 80 kilka lat, więc jestem w zasadzie samoukiem, a w tej chwili od kilku lat współpracuję ze Stowarzyszeniem Kowali Polskich. To jest takie największe stowarzyszenie w Polsce kowali. Jest tam mnóstwo wspaniałych mistrzów, można się od nich wiele nauczyć. Andrzej dzisiaj pokaże nam, jak powstaje średniowieczna broń, jak powstaje konkretnie średniowieczna włócznia, ale zanim do tego dojdziemy, opowiedz, jak wyglądała praca kowala w X wieku, na tyle, na ile udało Ci się zgłębić ten temat. No generalnie nie było to proste, dlatego że w większości pracowano przede wszystkim na materiał był drogi, tak? Stal była wyjątkowo droga, pozyskiwanie jej, no więc były to przeważnie dymarki, jakieś odlewy, które następnie z takiej formy gąbczastej przekuwano na bardziej stałą, tak? Używano też węgla drzewnego, który też trzeba było samemu wykonać, więc sama operacja już była utrudniona przez te różne rzeczy, które trzeba było zrealizować, żeby zacząć w ogóle kuć. Właśnie, niech o samej kwestii cenności żelaza świadczy to, że przecież płacidła żelazne, tak. Szczególnie u nas w Małopolsce, jest mnóstwo skarbów, gdzie tych płacideł jest kilkaset, że ktoś to gromadził jako pieniądz po prostu normalnie. To miało bardzo dużą wartość, taka sztabka żelaza w tych czasach. Tak, to trzeba przyznać, że wykorzystywano każdy element, dlatego na przykład czy z dymarek po rozbiciu pieca, jeśli zostawały mniejsze kawałki, je również zgrzewano, skuwano i wykonywano z nich na przykład noże. Wykonywano różnego rodzaju drobne elementy metalowe, bo wykorzystywano najmniejszą część stali. No jeszcze zresztą zostało w tej chwili, powiedzmy jeszcze w naszej tradycji kwestia, że jeśli ktoś znajdzie podkowę, to ma szczęście, ale nie wszyscy wiedzą dlaczego. A no właśnie dlatego, że była to stal, tak? Była to metal, z którego można było coś zrobić. Cenne znalezisko to było w tamtych czasach bardzo. Tak. Ciężko jest generalnie oddać wartość takiej podkowy z wczesnego średniowiecza, ale to można by powiedzieć, jakby ktoś 1000 zł znalazł?
No, być może, ciężko to określić jest, ale rzeczywiście z takiego kawałka metalu można było zrobić na przykład narzędzie, tak? Można to było przekuć i zrobić na przykład no, jakieś radło, coś takiego i to już super, bo już połowę materiału było, tak? Więc szło się do kowala z własnym materiałem, zawsze było taniej, prawda? No właśnie, i te stale były bardzo różnej jakości, prawda? Więc i te najgorsze, które używano do najdrobniejszych rzeczy, i najlepsze. Jak uzyskiwano tą najlepszą stal, na przykład właśnie na takie piękne miecze, jak ten, który dla mnie wykonałeś? No, trzeba przyznać, że przede wszystkim to wykonywano stal w miejscach, gdzie była ruda, prawda? I ta ruda była różnej jakości. Trzeba przyznać też, że no, nie zawsze ta ruda była idealna, tak? Więc często płacono za dotransportowanie już jakiegoś kęsu żelaza. Na przykład wiem, że jedna z lepszych stali właśnie wysokowęglowych była produkowana w okolicach Renu, tak? I zresztą mamy całą mitologię opartą tak na dobrą sprawę na Renie i to jest właśnie ta sytuacja, w której na przykład wikingowie też zapuszczali się chętnie tam, dlatego że zdobywając tą broń, ona była niezwykle cenna. Nawet nie liczyło się wtedy takie złoto, jak liczyła się ta stal, którą oni mogli przywieźć. Lub broń, lub narzędzia. Zabierano cały metal stamtąd. Właśnie znaleziska archeologiczne, jak teraz zaczęli robić dokładne analizy właśnie składu stali tych mieczy, to okazało się, że praktycznie pół Europy było zaopatrzone w tą stal nadreńską. Dokładnie tak. No i u nas, jeśli wiadomo, były to różnego rodzaju, powiedzmy, posiadano też miejscowe odlewy. Też gdzieś, powiedzmy, wiem, że okolice na przykład Gór Świętokrzyskich, tam były sławne dymarki, prawda? Tak. Więc też znaleziono masę takich miejsc. Lub w zależności od potrzeb wykonywano z miękkiej lub twardej stali różne przedmioty, tak? Na miecze, wiadomo, musiała być stal dobra, tak? Więc zdarzało się, że również przekuwano je. To są też znaleziska, które gdzieś tam możemy zobaczyć, gdzie było składane, pakietowane i tworzono, można by współcześnie powiedzieć, laminaty, tak, ze stali. Grzejemy. Nie trudno zgadnąć, że z tego kawałka powstanie włócznia. Te włócznie to już nie trzeba było najlepszej jakości stali, prawda, używać. Ty interesowałeś się przekrojami tej stali używanej w broniach, dokładnymi badaniami. Tak. Co z nich wynika w kontekście włóczni czy toporów? No właśnie, jeśli chodzi o topory, to zazwyczaj wygrzewano ostrze, czyli ten pasek w granicach 3-4 cm w stal miękką. I w ten sposób uzyskiwany był topór czy siekiera, która była solidna, a jednocześnie najbardziej skuteczniejszym było ostrze, prawda? Nie musiało być całe wykonane ze stali wysokowęglowej. W tej chwili robi się to przeważnie w ten sposób, że są to albo odlewy, albo są to przekucia, ale wykorzystuje się po prostu jeden kawałek dobrej jakościowo stali całej. Dlatego na przykład, jeśli ktoś rąbie, siekiera mu wejdzie w pieniek i pobija to drugą siekierą lub młotem, zdarza się, że ucho pęka. Dlatego, że hartowane są w całości te topory. One są po prostu nagrzewane, wrzucane i hartowane w całości. Natomiast przy miękkiej stali, w momencie kiedy oprawa na obuch była miękka, on był się w stanie odkształcić, tak? Można było iść do kowala i ewentualnie on wyprostował to i okej, nie było problemu. Nie pękał, tylko po prostu się zniekształcił. Przy twardej stali następowało pęknięcie. No i otrzymaliśmy sam szpic. Oczywiście trzeba go dopracować, ale kształt ogólnie jest nadawany.
Końcówkę jeszcze delikatnie przytniemy, dlatego że one się miażdżą na końcu, a to jest stal wysokowęglowa. Więc żeby nam się później końcówka nie rozwarstwiła, musimy końcóweczkę delikatnie obciąć i wtedy ona będzie miała lepszy kształt i będzie mocniejsza. I teraz już taki kawałeczek można sobie wrzucić do wody. Wpadło? Gdzie? O, jest, no właśnie, i wtedy można na coś takiego stanąć. O. No i teraz wypadałoby zrobić przewężenie. No wygodniej się pracuje, jak jest to sztaba dłuższa, bo można trzymać ją w ręku. Jak jest kleszcze, no to już wiadomo, że trzeba umieć. Jest kwestia utrzymania odpowiedniego kleszczy. Oczywiście, żeby umiejętnie wyciągnąć, przetrzymać, żeby to nie wyskoczyło z ręki. Jak ty to robisz teraz tutaj, to wydaje się po prostu, jakbyś kształtował z plasteliny tą stal. To jest niesamowite. Ja czuję po prostu te potężne uderzenia, aż kowadło, które ma kilkaset kilo, drży, prawda? No trzeba przyznać, że no to trzeba troszkę rzeczywiście wprawy, Tak. żeby takie rzeczy wykonywać. I wtedy one już nie są jakby pod wpływem wprawy, zaczynamy wchodzić na następne etapy, tak? A to chcemy zrobić coś lepszego, a to coś może wkuć, a może coś dogrzać. Chcemy coś poprawić, jeśli chodzi o wygląd, a to może jakiś nowy model, że tak powiem, wprowadzić, który gdzieś żeśmy tam wykopali w znaleziskach archeologicznych. No i to wtedy się systematycznie sprawdza. Tak jak różne rodzaje toporów. Na przykład ostatnio widziałem na festynach, przywozi gość, który sprzedaje topory, 10 takich samych toporów. Rozumiem, że mógł się wyspecjalizować, tak? Ale bardziej prawdopodobne jest to, że albo je przerabiał z siekierek, które gdzieś kupił, lub ewentualnie zamówił gdzieś gotowe, odlewane. Być może ktoś ma, bo i te zdarzają się. Raz w życiu widziałem maszynę, która wykonuje topór na jednym nagrzaniu, od początku do końca. Były to siekiery, ale to maszyna skandynawska, olbrzymia, miała 20 ponad metrów. I co kawałek była kształtka, która pozwalała na okształtowanie. Tak. Etapy, tak? Niesamowite. Natomiast no, jeśli chodzi o średniowiecze, no to rzeczywiście rozmaitość była olbrzymia tych toporów, siekier. Każdy był inny. Ciężko znaleźć dwie takie same sztuki, które były zbliżone, były nawet wyglądem do siebie. Bo to jednak nawet, to jest tak jak w późnym średniowieczu było z krawcami. Ja to zawsze daję to jako przykład. Jechał sobie na przykład, który był szczytem mody gdzieś Paryż, prawda? Jakiś w XVII wieku szlachcic i oglądał stroje, prawda? Potem przyjeżdżał do Polski, no i tłumaczył swojemu krawcowi, jak to wyglądało. No tu było takie, tu było takie. I on to przerabiał, tak? Według tego, co sądził, żeby wygląd był taki sam, ale szycia, już kroje nie te same są, wszystko było zupełnie inaczej, byle uzyskać zbliżony efekt wizualny, tak? No i tak samo jest z tym, ciężko jest wytłumaczyć, musiałby ten krawiec pojechać tam do tego Paryża i zobaczyć, każdy ciuch pomacać i sprawdzić, wtedy by wiedział, prawda? Natomiast na wygląd i to z daleka, ciężko jest to jakby... O. Teraz zrobimy troszeczkę tu na rogu. I powstaje nam przewężenie. Prawda? Raz, dwa. No, trzeba czekać jednak na to rozgrzanie się sporo. Czas, żeby się zastanowić, jaki następny etap robić i jak go przeprowadzić.
Czy tu może powstać takie mylne wrażenie, że praca kowala lekka, szybka i przyjemna, nie? Tak. Tutaj 5 minut, proszę, gościu zrobił włócznie na wizji. Chociaż zdarzało mi się już robić 4 sztuki w jednym dniu. Trudne. Przeważnie wtedy docinam materiał, żeby mieć chociaż taki sam wagę, tak? Wtedy i długość, wtedy objętościowo jestem w stanie sobie to zrobić, żeby one były zbliżone do siebie, na przykład jak ktoś chce sulice, takie same do rzucania, no to już jest troszeczkę inaczej. O! Poleciał. No i tak bywa. Starodawny. I tak bywa. Ale naprawdę to jest. No widzę, Ma już właśnie, że kupę jest bardzo lat. stary młotek. Mło- Zbity już mocno. Tak, no już nie wiem ile on ma lat w ogóle. Znalezisko. Naprawdę, ja go kupiłem gdzieś z jakichś wykopalisk, gość przyjeżdżał na Grunwald. Ze starymi wykopanymi z ziemi, gdzieś z jakiejś kuźni, ciężko powiedzieć, z Pomorza. Tak mi się spodobał, że dużo nim pracuję. No ale jak widać, narzędzia też mają swoją trwałość. No, to tylko trzonek, nie? Tak. Już sobie troszeczkę ułatwimy. Dobra. Narzędzia kowalskie też ulegają, o dziwo, modernizacji cały czas. To jest non-stop, coś jest wymyślane, tu jakiś gdzieś, o tu na przykład takie proste zagięcie, prawda, powoduje, że się nie wyślizgują, Właśnie. tak, już jest wygodniej. Tu gdzieś jakieś kształteczki, no powiedzmy, że te już mają powiedzmy tam około 100 lat, różnica. Ale powiem Ci to jest praktycznie jak celtyckie znalezisko Tak, sprzed naszej ery. No. Tak, sama forma nie zmieniła się zupełnie, Tak. nie zmieniła się. I wtedy, no powiedzmy, była to cenna sprawa, więc jak kowal miał parę kleszczy, No, to- 2, prawda, i 3 młotki, to było już super, prawda? Właśnie w ogóle kowadełka w tamtych czasach, też ludzie sobie nie zdają sprawy, to jest takie kowadło to było Nie. niewyobrażalne. Ja mogę zupełnie. pokazać kowadło, jak wyglądało we wczesnym średniowieczu. To jest nawet wzorowane troszeczkę na tym, które było. To było takie dobrze, jak ktoś miał tej wielkości, czyli takie pół cegły, powiedzmy, prawda? To już było super i mógł na nim wykonać prawie wszystko. No bo ile musiałoby kosztować kowadło, które waży 240 kg? No, ale tu jeszcze wykonanie go. Tak. No, a to jest jednak troszkę tego żelaza. No, weź sobie, tak zobacz. Nawet w ręce same. No kurczę. Nie wygląda, prawda? Nie wygląda. 25 kg? Nie, no myślę, że raczej tak około 12. Nie. Myślę, że więcej chyba nie. Więcej na pewno. No może już czucie troszkę straciłem. Ty jesteś silny kowal, to tak pewnie czuję, że to kawał żelaza. No i potem zdarza mi się, że robię miecz w normalnej wadze, czyli powiedzmy 300 kg, przychodzi ktoś i chce, żeby mu zrobić 800. To ja mówię, to lepiej chłopie, krzepy nabierz. No właśnie, to nie jest taka śmigacz, jak to mówią na niego. To jest porządny kawał miecza, tak. No przy czym trzeba zawsze pilnować, żeby ten materiał się nie spalił. Jak zaczyna iskrzyć, czy jest za jasny kolor, czyli powiedzmy taka rzeczywiście totalnie jak słońce, to już ten materiał stracił właściwości, na przykład odwęglił się, pali się. Już niestety taki kawałek trzeba było uciąć. No mam jakby w sobie już w tej chwili tą kontrolę, ale zdarza się na przykład, że jak ktoś przyjeżdża i chce, to tak tu upali, to weźmie nowy materiał, to gdzieś klepnie, wyzywa, ale tak to jest, no to potrzeba do tego niestety sporo cierpliwości, a zwłaszcza... Taką przepaloną stal to już się nie da uratować w żaden Nie, sposób? nie. To do czego ona się później Ona się po może prostu spala. nadać? Aha. Robi się totalnie krucha. Już nic z tego nie ma. I znów grzejemy. Zrobi nam się taka mała suliczka na drobną zwierzynę. No i z tego, co opisywano, to właśnie często woj nie miał miecza, za to miał 2-3 sulice i topór. Bo to były narzędzia, tak? Sulica nadawała się jednocześnie
i do obrony w razie czego, a mały kawałek tego żelaza był potrzebny na to, jak i do polowania, czyli gdzieś jakiegoś królika, zająca, sarenkę można było spokojnie przy dodaniu tego drzewca dziabnąć, bo to jak pocisk. I znów grzejemy. A ja tutaj widzę piękne, przygotowane, już nawet zważone. To jest szabla, która odzorowuje co? A to jest głownia do szabli husarskiej. Ona w tej chwili już jest zamówiona przez Muzeum Częstochowskie i to jest dla nich już ostrze zrobione. Tam jest jeszcze batorówka z takim tak, pogrubiona, prawda? rozszerzeniem, tak? Dokładnie, to poznałem od razu. I wczesna? To jest tak XVI-XVII Ale tamta wiek. ostatnia. A tamta tak, ta jak najbardziej wczesna. Ta batorówka ładna. Ile jest zważona też? Nie zważona. Nie, akurat jeszcze. nie. Ale jest kawał. Ona jest jeszcze przed takim głównym szlifem. I wczesna szabla też nie wszyscy sobie zdają sprawę. Czyli dla mnie to było z tego czasu. Ok. To było dla mnie niesamowite, przyjemne odkrycie swego czasu, że są szable wczesne. No bo tym się walczy przecudownie. Tak, trzeba przyznać, że akurat szable potrafię robić się lekkie, bo one lekkie były. No dokładnie. Tak, więc to jest niesamowita sprawa, jeśli chodzi o... Zawsze to średniowiecze to miecze, a tu nagle okazuje się, że koczownicy nam przywieźli i szable i one są wspaniałe. No to jest oczywiście fajny kawałek. No. Okay. No do tego rzeczywiście potrzebna kilka kształtek, żeby to wyszło ładnie. Przydają się kształtki. Okay. I teraz już będziemy mogli zacząć zawijać. Niech nam się troszkę podgrzeje. Będziemy zamykać tuleje. O. No i tuleja już wygląda tak. Jeszcze chwila i będzie zamknięta. Można to zrobić szybciej, ale ja mam tą manię taką, być tym lepszym kowalem, bo przeanalizowałem kilkadziesiąt włóczni i zobaczyłem, że te lepiej wykonane mają tuleję ładnie domkniętą równo do siebie. Są takie, gdzie kujemy zakładem na drugie, łup jest, no nie? Może to wygląda bardziej na kłute, ciężko mi powiedzieć, ale te widać, gdzie kowal wiedział bardziej co robi, to ten materiał on się ładnie schodził do czoła, jeśli chodzi o zamykanie tulei. O. O, jedną stronę. No i madło to też jest fajny wynalazek.
nie średniowieczny bynajmniej, ale podejrzewam, że mieli jakieś substytuty. Z tego co ja widziałem, po prostu jakiś drut, obejma i kliny, gdzie można było wsadzić, powiedzmy, kawałek obejmy, drugi klin, a w środek szedł materiał, prawda? I wtedy też można było to przytrzymać. O. O. Sobie dociągnę i lekko wyprostowuję, żeby ta rotacja była mniejsza. O. I już mamy ładne, proste zejście. Dodaje się oczywiście więcej lub mniej ognia, w zależności od tego, jak gruby element się robi, tak? Żeby, wiadomo, jest to taka forma oszczędności. Ja akurat robię na ekogroszku, bo jest u nas najbardziej dostępny. Natomiast rzeczywiście można robić również na koksie. On jest też odsiarczony. Najlepiej byłoby na węglu drzewnym, ale trzeba przyznać, że niewiele osób na tym materiale pracuje. O, jest jeszcze ciepły, bardzo się gnie. O, musimy go jeszcze przekręcić. Tak na wizji to się, że tak powiem, pracuje troszkę nietypowo. Na pewno. Zazwyczaj rzeczywiście robiąc coś, to wtedy już wszyscy wiedzą, że coś akurat klepie lub hartuje, więc się nie wchodzi, bo ja, że tak powiem, koncentruję się na przedmiocie i na tym wykonaniu, żeby to jak najlepiej po prostu wyszło. No, troszkę go tu przekręcimy jeszcze. O. Teraz mamy go tu. On nam się tu dosyć ładnie zszedł. I teraz go będzie można tutaj na rogu już obrobić. Czymś lekkim takim półokrągłym. I będzie można się zająć ostrzem. Jeszcze tutaj mam taką do środka, taką mały drobiazg. O, właśnie, gdzie prostuje się tuleje. Jeszcze troszkę. Tam nam się już zrobił niestety zgrzew. No. Teraz uruchomimy troszkę więcej. Narożek. Teraz go jeszcze troszeczkę przekręcimy. Zadbamy o tuleje, a potem ostrze. I to już jest w zasadzie tyle. No wiadomo. Ona wyląduje w wodzie później. Nie. Nie może wylądować? To znaczy może wylądować, ale po pierwsze to jest stal wysokowęglowa, bo to jest sprężynówka. Akurat do tego wykorzystałem bronę sprężynową z narzędzia rolniczego. I w związku z tym nie ma w ogóle opcji wkładania tego do wody. Można by to było wsadzić do oleju. Natomiast jeśli chodzi o włócznie, staram się ich nie hartować. One są na tyle nawęglone, że nie są takie miękkie, wiotkie jak zwykła stal. Nawet niehartowane są dosyć wytrzymałe, a mimo wszystko mają dosyć duże przeciążenia przy rzucie, prawda? W związku z tym
Oho. Jeszcze troszkę. O. I teraz robimy sobie już to. Wkładamy delikatnie. Okay. No rzeczywiście tuleja jest pięknie zrobiona. Wypieszczona. Tak jest. No i tak generalnie powinno być. Teraz ja robiłem jeszcze takie inne, to jest też fajna sprawa, kiedy robi się tuleje, się zawija. I się jeszcze wywija, tak jak powiedzmy, no robi się brzeg, tak? No i wygląda to bardzo elegancko. No i rzeczywiście, ale nie spotkałem się w wielu sztukach, jeśli chodzi o wczesne, nie. O późne tak. Jeśli chodzi o włócznie. O, i teraz sobie sam brzeg tulei prostujemy już na rożku. O. I mamy śliczną tuleję. Teraz wrzucimy ostrze, więc potrzebne nam są inne kleszcze, już najlepiej takie typu dziób. I w tym momencie nie robimy też, bo zazwyczaj jednak robię tempę, nie będę ostrzyło się w końcowej fazie. I co ciekawego, wiadomo, że do walki wyastrzało się solidnie, że tak powiem, i korzystano często z większych włóczni, tak? I wtedy robiono na przykład na środku ość, tak? Żeby ona lepiej wchodziła jeszcze. Do polowań na ciężkiego zwierza. Natomiast do takich małych suliczek po prostu zaokrąglono i przekrój był zazwyczaj w formie elipsy, tak? Lekko przyostrzone brzegi, bo one w czasie rzutu miał być szpic dobrze wyostrzony, bo on wchodził po prostu centralnie we wszystko, a brzegi tylko lekko rozcinały, tam nie musiało się to specjalnie jakoś wyjątkowo długo ostrzyć, więc jest to też taka dosyć fajna, ciekawa broń. No, niestety jak się wykonuje jakąś broń, trzeba przeanalizować i technologię, i wygląd. I to nie można, że tak powiem, tylko na pozory liczyć. Trzeba rzeczywiście wgryźć się jakby w temat i zobaczyć, z jakiego to było materiału, w jaki sposób wykonane. Często jakieś przekroje, jakieś drobiazgi, na które trzeba zwrócić również uwagę. No i wtedy jest szansa, jeśli ma się odpowiednie umiejętności, jest szansa, że wyjdzie tak, jak chcemy. No tutaj powstaje praktycznie 1 do 1 wierna replika wczesnośredniowiecznej włóczni. Tak, tak. Ale to takie właśnie... Krótkie oczywiście, jak wspomniałeś, bo te długie to rzeczywiście miały te krawędzie często oszczone, bo one też jako, tak, jako noże praktycznie w sensie przy walce mogły służyć do podcinania. Czy tam, tak, tak. Zresztą one były często też stawiane przeciwko, w czasie polowania na niedźwiedzie, na dzika, na powiedzmy jelenia, tak? A w czasie bitwy często uderzano konia, tak? Wiadomo, uderzysz konia, jeździec spadnie, tak? I może sobie jeszcze na dodatek coś zrobi, więc jakby jest to dosyć uzasadnione. No i już mamy tutaj kolorek w ostatnim momencie wyciągnięty. Ok. I teraz wypadałoby tylko krawędzie. Można jeszcze oczywiście je rozbić mocniej. No nie, można się pobawić. Na dobrą sprawę można jak żyletkę wyostrzyć, pracując tylko samym młotkiem.
I tak często robiono, że zamiast ostrzyć, to po prostu, żeby nie zmniejszać masy i nie ujmować tej masy włóczni, bo na dłużej była wytrzymała, to tak jak kosy. Czyli kładziono na krawędzi i młotkiem stukano, krawędzie wyostrzano, a dopiero w fazie ostatecznej na kamienia przejechano kilka razy i ta włócznia była ostra. No jak widać prosta i mamy przekrój. Tutaj jeszcze można by było delikatnie. Ja mówię, to jest też takie wyłapywanie drobiazgów, gdzie normalnie człowiek na to nie zwróci uwagi, prawda? No i tutaj wyszło nam coś takiego. Już w tej chwili nawet on już jest chłodny, więc nic się mu nie stanie. Wsadzimy go już do oleju, nawet zimnego. Co daje to olejowanie? No teoretycznie zabezpieczę przed korozją. Czy ona jest jakaś otwarta? Robi się oksyda. Robi się oksyda na powierzchni kutego przedmiotu, więc jest to o tyle ciekawe. Natomiast fajny zapach. no takiego pieczonego, to jest generalnie mój własny projekt, bo nie używam standardowych olejów do hartowania, tylko własny skład opracowałem, który mi się sprawdza już od lat i no, krótko mówiąc jest tylko mieszanką oleju silnikowego i oleju zwykłego jadalnego rzepakowego. Proszę, i to jest prezent dla Ciebie. Podejrzewam, że jeszcze trochę ciężki. O, dziękuję bardzo. Nawet nie próbuję podnieść, bo to ze 100 kg teraz waży, ale... Nie, już nie. Ty masz ręce kowala, to wiesz. Już nie 100 kg, ale nie radzę jeszcze ruszać. Wow. Tak jak widzicie, Andrzej jest bardzo wprawny w tym, co robi. Jeżeli macie czelność próbować zamówić coś u niego, no to pod tym filmem jest do niego numer telefonu, ale no, terminy wiadomo, za 2 lata być może. Nie, no jest troszeczkę. Przyznaję się, że biorę się często za rzeczy trudne, takie na zasadzie prawie nie do wykonania. Zdarza mi się takie rzeczy wykonywać. No, nie ma co ukrywać, że one troszeczkę podnoszą też poziom, tak? No, oczywiście opowiedz o takim trudnym wyzwaniu, które miałeś. No, powiem szczerze, że no, już damasty w tej chwili nie stanowią jakiegoś wyzwania strasznego. Tak 150 warstw to się robi po prostu. I to robię tutaj, czyli nie w gazówce, która ma mniej odpadów, jest łatwiej, prawda? Tylko robię właśnie na takich tradycyjnych rzeczach. No nie wiem, różnego rodzaju robiłem już i szable, i miecze japońskie. Prawie wszystko, jeśli chodzi o drzewcówki. Od wczesnego średniowiecza do późnego. Także w zasadzie... Wszelkie berdysze. Tak, no tu jest nawet taka prosta, mogę pokazać. To są zamówienia Bardzo dumny jestem z garnka ostatniego. I to jest dziwne, dlatego że zamówił sobie człowiek bardzo sympatyczny garnek z wgrzewanym dnem. I to jest trudne, bo on nie dość, że ma wyglądać na zgrzewany, to on musi być szczelny, żeby się z tego garnka nie lało. I to jest naprawdę sztuka, żeby na takiej powierzchni zgrzać ten garnek. No więc tutaj mamy garnek, to było zamówienie też już konkretne, z wagą, z parametrami. Tutaj był następny toporek, tu był następny, chociaż tak jak myślę, oglądam tą sztukę już od jakiegoś czasu i dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie był dogrzewany kawałek na większy topór ze złamanego. No ale gdzieś został wykopany, ktoś znalazł, stwierdzono, jest taki wzór, jest, prawda? Natomiast on mi wygląda typowo na uszkodzony tutaj i po prostu, żeby go wydłużyć, ktoś chciał dłuższy, no to już nie ucinano tego, tylko po prostu dogrzano taki sopel i jest, no jest ciekawy, jest. I tego typu też robiłem toporki, też są bardzo dziwne, ale to już XVII wiek. Także różne dziwne rzeczy. Czasami kuje się mosiąc, czasami coś tam, co rzadko też bywa, mało się kto na to pisze. Więc... Dziękuję Ci bardzo. Może spróbuję już to podnieść. Czekaj, sprawdzę. Jeszcze nie. Poczekaj chwilkę, pomogę. Teraz już można go wsadzić do wody. O. Bo on już ma w granicach 80 stopni, więc to już nic mu się nie stanie. O, proszę. Dziękuję.
Jeżeli marzy Wam się zostanie kowalem, czy chociażby spróbowanie tego wspaniałego fachu, no to próbujcie swoich sił u Andrzeja. Jego zagroda kowalska już niedługo będzie otwarta. A kuźnia Roda. Tak, kuźnia Roda. Możecie spróbować, będą warsztaty organizowane. Polecam bardzo. No, dziękuję Ci bardzo za włócznie. Proszę bardzo. W naszej osadzie słowiańskiej w Strzegocicach tą właśnie włócznię będziecie mogli zobaczyć. Nie jest to żaden fake, jest to jak najbardziej wspaniały kowalski wyrób, który będzie nam służył i będzie tysiące ludzi pewnie oglądać go i podziwiać. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję Ci bardzo. Proszę.